Kończą się wojny markomańskie, czyli sieć wojen pomiędzy plemionami barbarzyńskimi, germańskimi a Imperium Rzymskim. I to właśnie w trakcie tego konkretnego okresu największa ilość łupów wojennych, w tym właśnie monet rzymskich srebrnych, trafiła na tereny Barbarikum. W 2019 roku pan Mariusz Dyl natrafił gołym okiem praktycznie na powierzchni świeżo zoranego pola na srebrne monety. Znalazł mniej więcej miejsce, gdzie tych monet było najwięcej, wyzbierał je i po jakimś czasie przyniósł do Muzeum w Hrubieszowie, położył na stole w siaterce, zapytał, czy my byśmy się tym nie chcieli zaopiekować. Przyniósł ponad 1600 monet o łącznej wadze prawie 5 kg. Okazało się dosłownie po kilku dniach, kiedy zrobiliśmy tam takie już regularne ratownicze badania wykopaliskowe, że kolejnych 160 monet znaleźliśmy jeszcze tam na miejscu, na tym terenie. Mamy tam monety najstarsze z lat 70. I wieku, a najmłodsze z końca wieku II. Czyli dokładnie z czasu, kiedy kończą się wojny markomańskie, ogromna ilość precjozów napływa na tereny całego naszego kraju, w tym oczywiście na tereny Lubelszczyzny Kocyjnej Hrubieszowskiej. No i tworzą się wielkie plemiona, wielkie skarbce. Jak tutaj w przypadku Cichoburza wiemy, budowane przez prawie 200 lat, do momentu, kiedy ktoś uznał, że jest sytuacja na tyle niebezpieczna, że ten skarb należy ukryć z nadzieją, że się go kiedyś odkopie, kiedy sytuacja się uspokoi. Okres wędrówek ludów jest najbardziej burzliwym i jednocześnie najbardziej interesującym okresem w dziejach ludzkości. Są to czasy datowane od schyłku IV wieku po Chrystusie po mniej więcej połowę VI wieku po Chrystusie i jest to czas, kiedy większość ludów zamieszkujących ówczesną Europę, a w dużej części byli to Germanie, opuściła swoje terytoria i przeniosła się na południe w obręb Cesarstwa Rzymskiego. Całe zamieszanie spowodowali Hunowie. Hunowie byli koczownikami, pochodzili głęboko z Azji, więc mieli mongoidalne rysy twarzy, mówili zupełnie innym językiem, walczyli w zupełnie inny sposób niż armia rzymska, jeździli konno, mieli łuki refleksyjne, stąd musieli i na pewno spowodowali ogromną panikę wśród tej osiadłej ludności europejskiej. Uciekając, nie zawsze ludność jest w stanie zabrać ze sobą całego swojego dobytku. Stąd bardzo często to, co ma najcenniejsze, zakopuje w ziemi, ale z taką nadzieją, że kiedyś po to wróci. W Basonii znaleziono skarb bursztynu i skarb wyrobów bursztynowych. Wiemy na pewno, że część tego skarbu trafiła do miejscowej ludności i miejscowy kowal palił wyrobami, przedmiotami z bursztynu w piecu, bo bursztyn jest łatwopalny, jak wszyscy wiedzą, więc wykorzystywał go do opalania pieca. Stąd też nie wiemy, ile przedmiotów tak naprawdę wchodziło w skład tego skarbu. Niektórzy twierdzą, że to było około 300 kg bursztynu i wyrobów z bursztynu. Niektórzy twierdzą, że około 7000 przedmiotów, chociaż to są wszystko szacunki, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić w 100%. Do dnia dzisiejszego przetrwały głównie paciorki wykonane z bursztynu i półfabrykaty, czyli jakby niedokończone paciorki bursztynowe. Jest ich niewiele ponad 300. I zachowało się też kilka grudek, czyli jakby surowca bursztynowego, czyli tego, z czego potem robiono te paciorki. Stąd też przypuszcza się, że była to własność jakiegoś kupca, który handlował zarówno wyrobami bursztynowymi, w tym wypadku paciorkami, jak i surowcem bursztynowym i został zakopany w niejasnych, niewiadomych nam okolicznościach, ale na pewno w pierwszej połowie V wieku, czyli w okresie tych największych niepokojów na ziemiach polskich i w okresie, kiedy te tereny zostały opuszczone przez większość Gotów i większość Wandalów.
Skarb w Zamościu został odkryty w 1839 roku. Został znaleziony na terenie twierdzy Zamość, ale były to czasy, kiedy Polska była pod rozbiorami, więc te przedmioty trafiły do Rosji. Nigdy nie udało się ich odzyskać. Jest to jeden z najważniejszych skarbów znanych z obszaru ziem polskich i jeden z najważniejszych z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Na ten skarb składało się, przynajmniej z tego co wiemy, 16 monet, wybitych głównie w połowie IV wieku po Chrystusie, i składały się części stroju, czyli ozdoby, elementy stroju. Było to 5 zapinek, archeolodzy nazywają je fibulami też, czyli takich starożytnych agrafek, którymi spinano szaty. Te były wykonane ze srebra, dodatkowo niektóre były złocone i bardzo pięknie zdobione filigranem i granulacją, czyli takimi przylutowanymi kuleczkami albo przylutowanymi srebrnymi czy złotymi drucikami, pokryte złotą folią. W skład skarbu wchodziły również 2 sprzączki, takie, które po prostu były wykorzystywane do spinania paska czy rzemienia. I zakończenie takiego rzemienia, wykonane też ze srebra i niezwykle bogato zdobione. To są przedmioty wykonane niezwykle precyzyjnie i z ogromnym kunsztem artystycznym, budzącym podziw po dziś. W okolicach połowy V wieku te ludy odeszły na południe, odeszły na zachód, stały się zalążkami późniejszych społeczności, czy francuskiej, czy hiszpańskiej, czy nawet włoskiej częściowo, a w Polsce pojawili się Słowianie. Więc po okresie wędrówek ludów zmieniło się wszystko na terenie dzisiejszej Polski.